książek Borcharta, na których wychowało się całe moje pokolenie, a właściwie jego męska część, pamiętam, że 3 rzeczy wzbudzają podziw i na zawsze pozostają w pamięci. To kobieta w tańcu, koń w galopie i statek pod pełnymi żaglami. Oczywiście nic nie ujmując kobietom, galopującym rumakom i jachtom, ja zawsze wspominam jeden obraz, który w mojej pamięci pozostał na zawsze. Byłem wtedy na półwyspie Yucatan i o świcie spacerowałem wąskim pasemkiem plaży oddzielającej morze od dziewiczej dżungli. I zobaczyłem kilka ar, które przelatywały nade mną na tle wschodzącego słońca i wydawały takie bardzo charakterystyczne głosy, których nie można pomylić z żadnymi innymi. Ten widok zawsze będę pamiętał. Te lecące ary to takie jak ta, ary Macao, czyli ary żółtoskrzydłe. To jedne z bardziej popularnych w tym rejonie papug. One należą do załącznika A konwencji waszyngtońskiej, ale nie są skrajnie zagrożone w środowisku naturalnym. Pozostały nadal pod ścisłą ochroną organizacji międzynarodowych ze względu na fakt, że jako świetnie nadające się na papugi do towarzystwa, ptaki te są nadal wyławiane ze środowiska naturalnego, przemycane i sprzedawane. Szczególnie proceder ten ma miejsce na terenie Stanów Zjednoczonych ze względu na bliskość Meksyku i chyba jednak niezbyt szczelną granicę. Ale ptaki te coraz lepiej rozmnażają się w licznych hodowlach, również europejskich, i w związku z tym te piękne, wspaniałe papugi stają się coraz częściej naszymi domowymi pupilami. Ten tutaj to bardzo młody samiec. One, w przeciwieństwie do większości innych gatunków papug, kiedy uzyskują dojrzałość płciową, dość znacznie zwiększają swoje rozmiary i wtedy jest to naprawdę duża, wspaniała papuga, a przy tym bajecznie kolorowa. Jeśli chodzi o usposobienie, to tak jak pozostałe ary, bardzo miłe, łagodne, chociaż wielu twierdzi, że wymagające jednak szczególnie w początkowym okresie przystosowywania do życia w rodzinie troszkę twardszej ręki i nie wolno tym ptakom na wszystko pozwalać, ale jeśli zapewnimy im dużo czasu, dużo ciepła rodzinnego i miłości, na pewno odwzajemnią to, stając się doskonałymi członkami rodzin. Ich zdolności naśladowcze nie są może zbyt imponujące, tak jak pozostałych ar, ale na pewno są to ptaki bardzo inteligentne, bardzo związujące się z ludźmi i naprawdę wspaniale wyglądające. Te właśnie wspaniałe barwne pióra odegrały ogromną rolę w kulturze Majów i Azteków. Symbolizowały bogów słońca. Ary trafiły do handlu już ponad 2000 lat temu, o czym mówiliśmy Państwu w naszym filmie o arze zielonej. Ale wiemy też, że już ponad 1000 lat temu wysyłano je daleko na północ, na tereny dzisiejszej Arizony i Nowego Meksyku w Stanach Zjednoczonych, zamieszkałe przez grupy plemion indiańskich Pueblo. Ich nazwa wywodzi się z języka hiszpańskiego, w którym oznacza wioskę. W ich kulturze ogromną rolę odegrały właśnie ary żółtoskrzydłe. Szczątki ar Macao znaleziono w wielu ruinach osiedli, w szczególności w kanionie Chaco w północno-zachodnim Nowym Meksyku, ważnym ośrodku kulturalnym z ogromnymi, wielopiętrowymi domami, gęsto zaludnionym między 800 a 1200 rokiem naszej ery. W osiedlu Pueblo Bonito znaleziono szczątki 30 ar, w tym 14 w jednym pomieszczeniu, które w oparciu o ilość ptasich odchodów pokrywających podłogę było prawdopodobnie rodzajem woliery. Przy pomocy metody datowania węglem radioaktywnym naukowcy określili, że najstarsze szkielety pochodzą z końca lat 800. Stąd wniosek, że handel tymi ptakami na tak duże odległości na północ, jest to 1800 do 2500 km, odbywał się już od IX wieku. Ary były szczególnie ważne w kosmologii kultury Pueblo. Błyszczące czerwone, niebieskie i żółte pióra ar Macao miały dla nich magiczne właściwości. Wierzono, że są motorem zmiany pór roku, a więc sprowadzają deszcz i słońce. Pióra były wykorzystywane w rytuałach religijnych, na pałeczkach modlitewnych, strojach i maskach. Ary były pożądane przez elity społeczne i religijne. Ich posiadanie było symbolem statusu społecznego. Nowe dowody, które pojawiły się w 2017 roku, pokazały, że ary trzymano w niewoli i celowo wyrywano im pióra. Na 15 z 17 przebadanych szkieletów ar
Z 3 pueblos w Nowym Meksyku naukowcy odkryli ślady wyrywania piór w postaci drobnych nierówności, które pokrywały górne powierzchnie kości ich skrzydeł. Pióra lotek są zakorzenione w kości, więc ich wyciąganie może spowodować krwawienie i infekcje. Wielokrotne infekcje prowadzą do takich nierówności. Papugi czasami wyrywają sobie same własne pióra, ale te kości wskazują ślady wielokrotnego wyrywania piór wzdłuż całej długości, zarówno na prawym, jak i lewym skrzydle. Wydaje się więc mało prawdopodobne, aby 15 zbadanych ar wyrywało sobie pióra tak metodycznie. Ale prawdziwą bombą okazały się badania przeprowadzone stosunkowo niedawno, bo w połowie 2018 roku. Przebadano DNA tychże ptaków i okazało się, że są one z sobą blisko spokrewnione. Gdyby pochodziły ze środowiska naturalnego, to prawdopodobieństwo, że ptaki, które zostały odłowione, pochodzą z jednej, nazwijmy to, rodziny, jest praktycznie niemożliwe. To bliskie pokrewieństwo udowadnia, że ptaki te były hodowane. Okazało się, że znacznie bardziej ekonomiczne jest zorganizowanie hodowli, czyli takich, nazwijmy to, swoistych fabryk piór. Do tej pory uważano, że pierwsze hodowle ar były w Pakimie, w stanie Chihuahua, w północnym Meksyku. Znajdują się tam ruiny ogromnego obiektu hodowli ptaków. Ale w Pakimie nie można było wyhodować ar z kanionu Chaco, ponieważ obiekt ten został założony około 1250 roku, czyli już po upadku cywilizacji Indian Pueblo. Odkrycie to dowodzi więc, że ary te hodowano już setki lat wcześniej. Hodowano je po to, by produkować pióra. Tak więc, według naszej obecnie posiadanej wiedzy, takie właśnie ary Macao zostały pierwszymi papugami, które trafiły do ludzkiej hodowli. Już ponad 10 wieków temu. Przez ponad 1000 lat rozwijane były metody hodowlane, poznaliśmy zwyczaje tych zwierząt, określiliśmy ich potrzeby i dzięki właśnie temu w wielu rejonach, gdzie groziło im wyginięcie, ptaki te nie są już tak skrajnie zagrożone. Każdy miłośnik papug na pewno widział filmy powstałe w rezerwacie Tambopata, gdzie gromadzą się ary i gdzie znajduje się wiele miejsc lęgowych tych pięknych ptaków. W środowisku naturalnym najczęściej rodzice wychowują jedno, rzadko 2 młode. Pozostałe giną. Dzięki hodowcom, pasjonatom i naukowcom techniki sztucznego wykarmiania piskląt obecnie są na takim poziomie, że możemy dzięki nim uratować wiele istnień papuzik i wprowadzać je do naturalnego środowiska. Dzięki umiejętności i oddaniu pracowników rezerwatu ten nadmiar, jakbyśmy to określili, piskląt, zostaje wyjmowany z gniazd, sztucznie odchowywany, a po uzyskaniu samodzielności z powrotem introdukowany do naturalnych środowisk. To spowodowało, że wiele krytycznie zagrożonych gatunków papug w tej chwili jest coraz bardziej popularnych i nie grozi im już tak ogromne niebezpieczeństwa jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu.